Cześć, witaj w kolejnym materiale z serii Wesoły Python. W poprzednich 4 odcinkach pokazałem Ci podstawowe elementy tego języka na bardzo prostych przykładach. Nadszedł jednak czas na zastosowanie praktyczne tej wiedzy i poszerzenie jej zakresu portu szeregowego, zwanego również portem COM, Serial, UART, RS-232, RS-485. W tym materiale pokażę Ci, w jaki sposób napisać niezbędne skrypty, żebyś mógł skomunikować się z takimi urządzeniami. W ramach tego materiału przygotowałem 2 urządzenia. Jedno oparte o mikrokontroler STM32 oraz drugie, jest to miernik siły sygnałów radiowych RF8000 PowerMeter. Przygotowałem 2 urządzenia, ponieważ każde z nich komunikuje się w trochę inny sposób. Jeżeli chcesz od razu przejść do urządzenia RF8000, zapraszam Cię do skorzystania z wpisu treści na pasku filmu lub z opisu tego materiału. Ten materiał będzie powiązany z moimi poprzednimi materiałami, więc jeżeli ich nie widziałeś, w górnym prawym rogu ekranu pojawi się link do playlisty oraz możesz ją znaleźć w opisie tego filmu. Jeżeli jesteś nowym widzem, zachęcam Cię do subskrypcji kanału. A tymczasem czołówka i bierzemy się do pracy. Jak najprościej wytłumaczyć, czym jest serial połączenie szeregowe i jak go porównać do połączenia równoległego. Jeżeli chcemy wysłać 8 bitów danych, to na połączeniu szeregowym musimy wysyłać je po sobie z odpowiednią częstotliwością określoną jako baud rate. W przypadku połączenia szeregowego, jeżeli chcemy 8 bitów danych wysłać, to musimy mieć 8 linii sygnału, czyli 8 przewodów, na których w tym samym momencie wyślemy odpowiedni stan. Czyli zazwyczaj jeszcze mamy 9. linię, która pokazuje zegar naszego połączenia, żeby było wszystko wiadomo, jaką częstotliwością będą te dane tutaj wysyłane. Tym się różni połączenie szeregowe od połączenia równoległego. Jak wygląda taka typowa ramka dla połączenia szeregowego? Zaczynamy od bitu startu, później mamy bity danych, ich zazwyczaj jest 8, natomiast czasami można to zmieniać i norma definiuje bodajże od 6 do 9. Między ostatnim bitem danych a bitem stopu czasami pojawia się bit parzystości i mamy bit stopu. W jaki sposób się dzieje, że 2 urządzenia mogą ze sobą się dogadać? Oba urządzenia muszą mieć tą samą masę. Każde z urządzeń musi mieć moduł odbiorczy i nadawczy. Moduł nadawczy jednego urządzenia należy połączyć z modułem odbiorczym drugiego urządzenia. I wtedy moduł nadawczy wysyła tego typu ramki do urządzenia odbiorczego. I z drugiego urządzenia moduł nadawczy nadaje do modułu odbiorczego i dzięki temu mamy dwustronną komunikację. Na jakim urządzeniu będziemy dzisiaj pracować? Pierwszym urządzeniem, do którego napiszemy program w Pythonie, będzie STM32, na którym napisałem bardzo prosty program, który wysyła co sekundę wartość bufora i podczas wysyłania go czyści. Ten bufor jest kołowy, więc jeżeli zapiszemy podczas pierwszego cyklu do pierwszej komórki wartość 1, to podczas kolejnego cyklu wartość będzie zapisywana do drugiej komórki i tak dalej, aż do wartości 10 i wtedy przeskakuje na początek. Tak jak możesz zobaczyć, mam podłączoną tutaj specjalnie przejściówkę UART. Mógłbym równie dobrze napisać program tak, żeby zasymulować port COM przy pomocy tego USB, natomiast robiłem to w ten sposób, ponieważ pewnie będziesz korzystał z Arduino i to jest lepsze rozwiązanie z twojego punktu widzenia. Czyli mamy 2 przewody RX-TX i 2 przewody zasilające, czyli masa i plus 3 V. Przejdźmy do programu. Zanim zaczniemy pracę, szczególnie jeżeli nigdy nie korzystałeś z tego typu funkcjonalności, musimy zainstalować niezbędne biblioteki. Jakie biblioteki musimy zainstalować? Musimy zainstalować bibliotekę Serial, ale oprócz tego musimy doinstalować tego typu bibliotekę jak PySerial. I w jaki sposób zainstalować je? Są 2 metody instalacji bibliotek. Po pierwsze możemy otworzyć terminal i w przypadku, kiedy mamy zainstalowanego Pythona i znajduje się on w ścieżce systemowej, o czym mówiłem w pierwszym materiale, więc jeżeli go nie widziałeś, to musisz wrócić do niego. Piszemy pip install serial i w tym momencie Python sam sobie instaluje tą bibliotekę i tak jak widać została z powodzeniem zainstalowana.
Drugą metodą, łatwiejszą, jest otworzenie ustawień, nasz projekt i interpreter, kliknięcie przycisku plus. I w tym miejscu wyszukujemy sobie bibliotekę, która nas interesuje. Serial zainstalowaliśmy, musimy zainstalować PySerial. PySerial. Klikamy Install Package i paczka została poprawnie zainstalowana. Tak jak widać, już podkreślenie tutaj zniknęło, więc paczka istnieje. W tym momencie, zanim zaczniemy pracować, musimy się dowiedzieć, jaki jest port COM, czyli pod jaki port w systemie zostało urządzenie podłączone i jaki jest baud rate naszego urządzenia. Baud rate to jest nic innego jak ta prędkość, z jaką będą wysyłane te bity. To są odpowiednie chwile czasowe, dzięki czemu urządzenia wiedzą, kiedy się spodziewać odpowiedniego bitu. Natomiast port COM należy znaleźć w systemie. Do tego celu musimy wejść w menedżer urządzeń. Będąc w menedżerze urządzeń, musimy przejść do zakładki COM i LPT, pod warunkiem, że wszystko mamy tutaj poprawnie zainstalowane. Porty COM i LPT to porty COM to są te porty szeregowe, a LPT to są porty równoległe. I tak jak w tej chwili możesz zobaczyć, mam tutaj jedno urządzenie CH340, zgadza się, ponieważ mój translator to jest model CH340 i port COM8. Warto sobie to w tej chwili zapisać gdzieś. A baud rate jaki wynosi dla mojego urządzenia? Pisząc program przygotowałem, że baud rate będzie wynosił 9600. Te wartości są ogólnie zdefiniowane, więc warto używać raczej zdefiniowanych wartości niż pisać swoje, aczkolwiek swoje możesz też napisać, jeżeli budujesz swoje urządzenie, natomiast już nie będą te wartości takie uniwersalne. I w jaki sposób odbywa się cała zabawa z serialem? Musimy zadeklarować port COM, musimy zadeklarować prędkość i timeout. Timeout zależny jest bezpośrednio od odczytywania danych, ponieważ jeżeli wpiszemy tutaj 0, to w przypadku odczytywania danych to funkcja wyczyta do 100 danych, ale jeżeli w buforze będzie tylko 1 byte, odczyta tylko 1 byte i tyle. Jeżeli timeout będzie większy, to ta funkcja będzie zbierała dłużej te dane. Oprócz tego mamy tutaj write funkcję, w której możemy przesłać wartości typu byte array, o czym za chwilę. To nie są integer, to nie są stringi, to są byte array, bądź możemy jakiś string zenkodować tak, żeby ta biblioteka to rozumiała. Tak jak możesz się domyślić, ten materiał jest mocno powiązany z moimi poprzednimi materiałami, więc jeżeli nie widziałeś ich, musisz nadrobić te zaległości. Przygotowałem wcześniej już kod obsługujący moje urządzenie, żeby przyspieszyć film, żeby nie trwał wieczność. Po pierwsze importujemy wątki, bibliotekę time, którą znamy, oraz bibliotekę serial. Następnie tworzymy sobie klasę, która jest rozszerzeniem klasy wątków, dzięki czemu będziemy mogli korzystać tutaj z wątków. Podczas inicjalizacji klasy będziemy podawać dwa parametry, port COM i baud rate, o którym przed chwilą wspominałem. W tym momencie deklarujemy sobie obiekt wewnątrz klasy, który jest obiektem powiązanym z serial, czyli podaje COM i baud rate, który podaje podczas inicjalizacji. Inicjalizuję wątek i go startuję. Mógłbym w tym miejscu sprawdzać, czy serial się otworzył, czyli czy port szeregowy się otworzył, ale jeżeli by się nie otworzył, to i tak by nam przerwało program. Następnie stworzyłem funkcję do odczytywania danych, która jest wywoływana w wątku. Stworzyłem tutaj wątek, w którym w pętli nieskończonej co 50 milisekund próbuję odczytywać dane. W jaki sposób napisałem odczytywania danych? Jest to funkcja receive data, odczytuje pakiet. Podaję tutaj rozmiar bufora, tak jak komentarz wskazuje. Następnie, jeżeli długość pakietu jest większa niż 0, to znaczy, że jakiekolwiek dane przyszły. I w tym momencie korzystam z czegoś, o czym nie wspominałem, z opcji try except. Na czym to polega? Jeżeli byśmy wywoływali konwersję tych tutaj wartości i by się okazało, że któryś z bajtów jest niepoprawny, to program by nam się zatrzymał całkiem. Wyświetliłby ten popularny czerwony błąd tutaj. Natomiast jeżeli używamy try except, to on próbuje to wykonać. Natomiast jeżeli nie wykona tego, to nie przerywa programu, tylko przechodzi do polecenia except, czyli exception, czyli przerwanie od błędu. Wpisując tutaj known oznacza, że nie chcemy nic wykonać. Jaki cel ma ten kod? Próbujemy wykonać coś, jeżeli się nie uda, mówimy ok, nic się nie stało, idziemy dalej. Tak można interpretować ten kod. I te dane, które otrzymałem tutaj, konwertuję na string, czyli na
typ znakowy i na int values, czyli dokładnie tablicę z wartościami liczbowymi. Z racji tego, że mój STM wysyła dane liczbowo, nie są to napisy, tylko to są po prostu liczby, to będę korzystał z tej drugiej opcji. To wyrażenie jest to skrócone wyrażenie, które ma na celu zamienić wartości tutaj byte arraya na x. Wysyłanie danych przygotowałem dwie różne funkcje, ponieważ różnią się tym, co chcemy wysłać. Jeżeli chcemy wysyłać dane liczbowe, które mamy w tabeli, to musimy je najpierw przekonwertować na byte arraya i później możemy je wysyłać. Jeżeli chcemy wysyłać napisy, to musimy je odpowiednio zenkodować, tak jak tutaj pokazałem. I wtedy wysyłamy napisy. Moje urządzenie jest podłączone, więc zadeklarujemy sobie w tej chwili nowy obiekt, serial tester. Wpisujemy port COM, który określiliśmy, że jest o nazwie COM8 i wartość 9600. I uruchomię w tej chwili ten program. I tak jak widać, co sekundę przychodzą dane. Co przychodzi? Długość danych. Zawsze jest zdefiniowane, że mój bufor ma 10 danych, więc przychodzi 10 danych i wszystkie dane są 0. Dlaczego? Tak jak wspomniałem, jeżeli bym nawet coś wysłał do bufora, to przy wysyłaniu danych ten bufor zostanie wyczyszczony przez STM-a po wysłaniu tych danych do mnie z powrotem. Wypiszemy sobie w tej chwili, czym jest ten pakiet, czym jest byte array i czym się różni od typowej wartości int. Ponadto zakomentowałem długość pakietu, żeby już nam nie wyświetlało jej. Tak jak możesz zobaczyć, byte array jest specyficzny, ponieważ są tutaj takie krzaki zamiast po prostu prostej wartości liczbowej. Dlatego dokonujemy konwersji tego. Musimy do programu dopisać w tej chwili możliwość wysyłania danych z komputera do STM-a, bo w tej chwili odbieraliśmy dane z STM-a, musimy w tej chwili do niego wysłać dane. Moglibyśmy to jednorazowo wysłać, natomiast z punktu widzenia analizy kodu by to było trochę męczące, więc napiszemy sobie pętlę, która wykona się 5 razy. Skorzystamy z funkcji sendData i będziemy wysyłać tablicę. Podaję tutaj już wartość tej tablicy na stałe, mógłbym zdefiniować ją osobno, to nie jest problem. Uruchamiamy ten program i tak jak widać, wypisuję w tym miejscu, jak wygląda pakiet wysyłany. Pakiet wysyłany jest też tym byte arrayem, żeby można było odpowiednio analizować dane. Zatrzymamy sobie w tej chwili program i spójrzmy, co się stało. Bufor kołowy był na tej pozycji. Z racji tego, że wysłałem 3 dane, 1, 2, 3, to zostały one tutaj wpisane. Następnie, kiedy STM odesłał mi te dane tutaj, to wyczyścił ten bufor. I następne miejsce, w którym pojawiły się dane, było to miejsce, więc znowu 1, 2 i 3. I w ten sposób działa po kolei program, więc połączenie działa bezproblemowo. W tym momencie robimy to w pętli while, która usypia się w tym miejscu i utyka. Moglibyśmy sobie to zrobić też przerwaniem. W jaki sposób przygotować przerwanie bez używania klasy? Piszemy sobie funkcję, w której określamy, że mamy zadeklarowany globalny element, który jest powiązany z klasą serial tester. I wykonujemy dokładnie to samo. Następnie, korzystając z wątków, tworzymy sobie nowy obiekt o nazwie task i w nim z parametrem target określamy nazwę funkcji, które ma to dotyczyć i uruchamiamy ten task. Sprawdźmy, jak to działa. Tak jak widać, program wykonuje to, natomiast działa to na takiej samej zasadzie jak wątki, czyli nie utyka nam program. Moglibyśmy tutaj wykonywać dalej działania i nic by się nie działo złego. Drugim urządzeniem do testów będzie miernik siły sygnałów o nazwie RF8000 Power Meter. Służy on do pomiaru siły sygnału, na przykład z VTX-ów, które używamy w dronach. Po włączeniu urządzenia, tak jak słychać, pojawia się ono w systemie. Należy kliknąć środkowy przycisk i mamy tutaj parametry dotyczące pomiaru. Mamy tutaj pomiar częstotliwości, siły sygnału, amplitudy peak-to-peak i podawany offset. Dzięki portowi USB i skryptom w Pythonie możemy wpływać tutaj bezpośrednio na te parametry, dzięki czemu możemy wykonywać zaawansowane procedury testowe i w jaki sposób przygotowywać automatyzację od strony teoretycznej. Już przygotowywałem materiał na tym kanale, był to drugi mój materiał. Natomiast w tej chwili zajmiemy się tematem, jak napisać prostą bibliotekę do obsługi tego oto urządzenia, żeby później można było oczywiście przygotowywać całe zaawansowane procedury testowe.
W jaki sposób napisać bibliotekę do tego modułu RF8000? Ta biblioteka jest bardzo mocno zależna od tej poprzedniej, ponieważ różni się tylko szczegółami obsługi tego urządzenia. Czyli ponownie importujemy zestaw 3 bibliotek, wątki serial time, tworzymy sobie klasę, która jest rozszerzeniem wątków, przy inicjalizacji podajemy com i baud rate, inicjalizujemy nasz serial. Tworzymy sobie zmienne globalne, które będą odpowiedzialne za elementy analizy naszego urządzenia, czyli na przykład częstotliwość, tłumik i wartość mocy w decybelach i mikrowoltów peak to peak, których zresztą nawet tu nie będę używał, natomiast przy tworzeniu tej klasy to zrobiłem. Tworzymy sobie następnie wątek i go uruchamiamy. Mam tutaj osobno przygotowane dwie funkcje, jedna do aktualizowania danych, czyli wysyłania do miernika, a drugą do odczytywania tych danych. One muszą spełniać następujące warunki. Funkcja wysyłająca musi to wykonywać w następujący sposób. Wysyła wartość częstotliwości jako 4 cyfry, wartość plus lub minus w zależności od tłumika, który znajduje się w tym miejscu. Odbieranie danych zawsze wygląda w następujący sposób. Jest to stała ramka, zaczynająca się dolarem i kończąca się dolarem. Więc w jaki sposób napisałem funkcję wysyłającą dane? Stworzyłem sobie zmienną lokalną, w której zawarłem pierwszą część napisu, czyli tą. Stworzyłem sobie oprócz tego warunek odnośnie tłumika. Jeżeli tłumik jest na plusie, to dodaję plusa, jeżeli na minusie, to minus. Następnie cały ten tekst zamieniam na byte arraya, wypisuję tutaj na konsoli i wysyłam. Odbieranie danych. Musimy sobie odczytać te dane. Ja korzystam podczas odbierania danych tylko z wartości dBm, ponieważ peak to peak i dBm są tutaj tożsame, więc nie jest problem wyliczyć sobie z dBm-ów tą wartość. W jaki sposób to robię? Odczytuję dane, 50 znaków, ponieważ to więcej niż 50 znaków nie ma. Sprawdzam, czy długość tej paczki jest większa niż 0 i ponownie wykonuję tą już znaną funkcję try except. Zamieniam sobie ten pakiet na napis przy użyciu enkodowania UTF-8. Następnie funkcja split. Co takiego robi ta funkcja split? Zdeklarujemy sobie w Pythonowej konsoli tekst. Tekst równa się mały, ale wariat. I w tej chwili skorzystamy sobie z funkcji split, czyli zadeklarujemy sobie jakąś tam zmienną x równa się tekst.split i oddziel. Co takiego robi funkcja split? Funkcja split dzieli napis na elementy. Jeżeli stworzymy to sobie w tej chwili napis tekst i użyjemy tej funkcji split, to kiedy wypiszemy sobie zmienną x, to mamy tabelę z 3 elementami, a każdy został podzielony ze względu na to, gdzie znajdowała się spacja. I mamy 3 napisy. Dzięki temu skorzystałem tutaj z funkcji split i pauzy i oddzieliłem sobie tą wartość. Następnie skorzystałem z funkcji replace. Jak działa replace? Jeżeli mamy nasz tekst, to możemy sobie zamienić jakiś element. Zamienimy sobie ale na hop. Kiedy to uruchomimy i wypiszemy sobie tekst, to mamy mały hop wariat. Funkcja replace jest funkcją do zamiany znaków. Zatem co tu zrobiłem? Podzieliłem ten tekst, następnie zamieniłem tego dolara na żaden znak, czyli po prostu usunąłem go, czyli ten znak zniknął. I w tej chwili w buforze 0 znajduje się napis, który określa minus 54 na przykład, przecinek 6. W tej chwili korzystam sobie z zamiany napisu na wartość zmiennoprzycinkową, dzięki czemu uzyskuję wartość dBm. I sprawdźmy w tej chwili, czy ten program działa. Włączę sobie w tej chwili miernik, wywołuję tutaj funkcję na dole, ustawiam wartość tłumienia na 0, wartość częstotliwości na 5000 i uruchamiam. Tak jak możesz zobaczyć, mam błąd, ponieważ brakuje selfa. To jest to, o czym wspominałem ostatnio, że podczas uruchamiania wątków w klasie nie dopisuje automatycznie PyCharm selfa. Więc w tej chwili dopisałem, uruchomimy sobie w tej chwili ten program. Program wypisuje aktualne wartości dBm. W tej chwili nie mam obok żadnego nadajnika VTX-a, żeby to pokazać, jak się zmieniają wartości. Natomiast ustawiliśmy sobie jedną częstotliwość, można byłoby to zmieniać dynamicznie w czasie. O tym jednak nagram osobny materiał, w którym przygotujemy sobie całą wielką automatyzację i przy okazji nauczycie czegoś nowego. Przejdźmy do podsumowania. W tym materiale omówiłem dość istotny element wielu automatycznych zestawów testowych. Dzięki tej wiedzy będziesz mógł się skomunikować z każdym urządzeniem, które korzysta z tego standardu.
W następnym materiale pokażę Ci, w jaki sposób obsługiwać pliki, czyli zapisywać je i odczytywać. Jeżeli jesteś ciekawy tego materiału, zachęcam Cię do kliknięcia w dzwoneczek obok subskrypcji kanału, żebyś nie przegapił tego odcinka. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, daj łapkę w górę, udostępnij go też swoim znajomym. Zachęcam Cię także do aktywnej dyskusji w komentarzach. A tymczasem dziękuję za uwagę i pozdrawiam.